Witamy Was bardzo serdecznie w bardzo ciekawym miejscu. Gospodarstwo Przybroda. Witam Cię, Andrzeju. Witam też. Obornik. Tak. Wiosna. Pod kukurydzę. Czyli dosyć intensywna uprawa jest tutaj w gospodarstwie. Tak. Mamy ciekawy przypadek, bo to jest, no można by powiedzieć, nowość, jeżeli chodzi o Bergmana z punktu widzenia tej tradycji tandemowych rozrzutników. Tak, od jakiegoś czasu wyłamaliśmy się ze standardowych maszyn zawieszenie pod skrzynią ładunkową. Tak. Jednak w jednym z naszych modeli postanowiliśmy stworzyć produkt jednoosiowy ze Stiefbett Stroja, czyli niskopodwoziowy, Dokładnie. który ma duże koła, które akurat w tych konkretnych, jak tutaj widać, warunkach świetnie nam się sprawdzają. A warunki nie są takie proste. Nie. Jaka jest tajemnica tych kół? Tajemnica polega na tym, że te opony mają potężną średnicę, Dokładnie tak. niezbyt dużą szerokość, bo tylko 480, czyli 48 cm, ale jak tutaj widać, żeśmy do 1,4 Dokładnie. upuścili ciśnienie i pracujemy na tym przysłowiowym flaku, kapciu, różnie to jest nazywane, ale ta powierzchnia styku z podłożem jest bardzo duża, gwarantuje nam to, że nie utonie. Dokładnie tak, Nawet bo w zawsze wśród klientów może być taka obawa. Kolejna rzecz, która mnie zawsze uważam, że w Bergmanie jest dosyć ciekawa, konstrukcja skrzyni. Bo to jest coś, co w niektórych przypadkach różnie się zachowuje. Jak Bergman do tego podszedł? Wszystkie skrzynie ładunkowe naszych maszyn są rozbieżne. Z tyłu są szersze jak z przodu. Ładunek, który mi się przemieszcza do tyłu, ma coraz to lżej. Nie ma przewężenia, nie ma dodatkowych oporów dla napędu posuwu. Rozszerzone. Kolejna rzecz, w rozrzutnikach obornika, z czasem eksploatacji to już bywa różnie. Jak jest z zabezpieczeniem przekładni? To nie jest najtańszy element, obojętnie jakiego rozrzutnika obornika. Jak podszedł Bergman do tego? Każda jedna z naszych maszyn ma szereg zabezpieczeń. Jeżeli chodzi o mechaniczny napęd z tyłu adaptera, czyli Tak. wałki poziome i To, talerze, co najciężej pracuje. to oczywiście to są te elementy, które mają bezpośredni kontakt z materiałem rozrzucanym, w którym może znaleźć się wszystko, kompletnie wszystko. W oborniku mieliśmy okazję widzieć Cuda. różne rzeczy. Cuda. Przede wszystkim pierwszym zabezpieczeniem jest mechaniczne ścięcie śruby na łapach talerzy. Tak Lub jest. na adapterze poziomych są palce rozdrabniające są przykręcone 2 śrubami. Drugim zabezpieczeniem są sprzęgła Walterscheida, indywidualnie do każdego elementu. Talerz lewy sprzęgło, talerz prawy sprzęgło, adapter poziomy trzecie sprzęgło. I mamy oczywiście jeszcze zabezpieczenie ciśnieniowe na hydraulice na taśmie. Czyli w momencie jak nie będzie odbioru, taśma również się sama zatrzyma, ponieważ ciśnienie nie pozwoli temu gdziekolwiek ujść i drugim wężem wróci. To jest bardzo cenne, bo zwróćcie uwagę, trzeba zawsze patrzeć na to, że maszyna musi pracować. I dobrze by było, że nawet jeżeli jest jakiś przestój, tak powiedzmy z tytułu bezpieczeństwa samej pracy maszyny, to żeby był jak najprostszy, żeby nie wymieniać całej przekładni, co by było kłopotliwe i zajęłoby sporo czasu, a z dostępnościami części akurat Bergmana nie ma, ale wszyscy wiemy, że przez ostatnie lata był z tym mały kłopot. Mam inne pytanie. Jak wyregulować rozrzutnik obornika? Bo tu mamy przypadek, żebyśmy byli świadomi, prosty. Owszem, technologia ISOBUS, siew graniczny, wagi, Bergman to oferuje, ale tu jesteśmy w przypadku dosyć prostego rozrzutnika. Bardzo prostego rozwiązania. Możemy wyregulować na dwojaki sposób. Albo na zasadzie tabeli rozsiewu i manualnego ustalenia prędkości jazdy, Tak. lub na zasadzie aplikacji, przykładając w to miejsce, czy obserwując proces, prędkość obrotu taśmy, na sucho uruchamiając taśmę. Tu mamy taki znak zrobiony. W innych maszynach jest klin, który tu jest schowany, w tym ta podkładka go zasłania, ale dla ułatwienia jest Dokładnie. znacznik i aplikacja. I to bardzo ładnie widać. Wpisuję, jaki materiał rozrzucam, dodatkowo jaką dawkę chcę stosować na hektar. Manualnie muszę stwierdzić, jaką mam szerokość roboczą, bo różne materiały się rozrzucają na różne Dokładnie szerokości tak. robocze. I wpisując te parametry, otrzymuję informację, jeszcze dodatkowo jest prędkość jazdy. Aha, mam ciągnik z zapasem mocy, mogę jechać 6-12 na godzinę.
czy niestety słabszy ciągnik jest, duża dawka i mogę sobie pozwolić tylko na 4 czy tam 5 km na godzinę prędkość Dokładnie, jazdy. bo to też trzeba zawsze właśnie ta regulacja jest dosyć istotna i niektórzy się zawsze pytają, jak w tych najprostszych, może i powiedzmy nowoczesnych maszynach, ale jednak ta regulacja jest. Jest manualna, wpisujemy jeszcze coś takiego, zresztą z aplikacji nam, jeżeli tak jak tutaj mamy w tym przypadku obornik bydlęcy, zagęszczenie tego materiału, czyli masa metra sześciennego jest w granicach 850-900 kg. Tak. Mamy podane wartości odżywcze w tym oborniku. Tak, czyli one są powiedzmy azot, takim podstawowym. potas i te... Jednokołowiec, a tandem. Ja też z praktyki już się dowiedziałem, jak gdyby rozmowy z klientami, że jednak jest grupa klientów, którzy woli jednokołowca, ponieważ manewrowanie jest nim lepsze. Potwierdzasz to czy nie? Potwierdzam, dodatkowo jest jeszcze dociążony tył ciągnika, czyli w górzystych warunkach tego typu rozwiązanie jak najbardziej jest bardziej pożądane, tak bym to nazwał. Dokładnie, ale jak już mówimy o obciążeniu ciągnika, to też jest coś takiego, uważam, wyjątkowo praktycznego, zastosowanie zaczepu kulowego. I tu też żeśmy rozmawiali nawet z operatorem, który jechał i mówi, no nie, no to jest zupełnie inna epoka, jeżeli chodzi o użytkowanie. Potwierdzasz? Ja prywatnie jestem zwolennikiem połączenia kulowego, bo to jest jedyne połączenie bezluzowe. Wszelkiego Dokładnie. typu połączenia, czy to jest Piton Fix, czy Hitch, czy zwykłe stworzniowe połączenie, to są połączenia, które mają jakiś luz. No i jednak niestety, ale to powoduje jakieś tam uderzenia. Tak, ale ma to też taki wymiar bardzo praktyczny, bo we wnioskach różne rzeczy się pojawiają. Klienci mówią metry sześcienne, inni mówią ładowność. No i tym jest troszeczkę zamieszania. Według tych nowych homologacji to jeszcze bardziej, ale zaletą też dodatkową, taką ekstra zaczepu kulowego jest to, że wtedy obciążenie na zaczep jest 4 tony. I na przykład tak jak ten rozrzutnik, mówimy tutaj o powiedzmy takiej jednostce DMC, czyli dopuszczalnej masy całkowitej na poziomie 14 ton. Ale tak jak tutaj widać, żeśmy ponad 16 ton ładunku położyli na tej maszynie, To jest ale po polu. to jest osobna historia, bo to każdy wie, że rozrzutniki, oborniki no, zawsze mają powiedzmy dużo więcej. Ile ładujesz? Do pełna. Do pełna, ale też i objętość jest ciekawa, bo można by powiedzieć, że tutaj jest zastosowana pierwsza tak zwana nadstawka i wtedy ma 17 metrów Z sześciennych. tą nadstawką tak. Tak jest. To jest też specjalnie liczone, bo to nie jest ani do przegrody, tylko jednak trzeba patrzeć cały pojemność rozrzutnika, obornika razem z adapterem. To jest jedno. I poza tym jest też taka dosyć słynna, my akurat z Andrzejem wiemy o czym mówimy, górka nasypowa, która jest tą taką wartością dodaną w każdym jednym modelu rozrzutnika, obornika. Żeby doprecyzować, to nie jest parametr pojemności wody. Pytanie jest inne. Mamy tutaj prosty rozrzutnik obornika, ale my możemy go też doposażyć. Napęd jest tam łańcuchowy ze smarowaniem centralnym. Ale mogą być inne rozwiązania. Napęd adaptera poziomego seryjnie w większości naszych z tamtej strony, z drugiej strony tego tutaj nie widać, odbywa się za pomocą łańcuchów 1,4 cala, Tak. to jest koła zębate i to jest seryjne rozwiązanie. Tak. Opcjonalnie do każdej jednej maszyny z adapterem poziomym mogę zastosować napęd przez przekładnie kątowe i wały kardana. Jest to bardzo cichutkie rozwiązanie, bezobsługowe, raz do roku wymiana oleju i praktycznie Działa. działa. Kolejna rzecz, możliwość wyposażenia w wagę. Tak, ten model konkretnie 2140 jak najbardziej może być wyposażony w wagę. Inne modele typu 5210, 6240 i 7340, czyli w naszej gamie mamy 4 modele maszyn, Tak. które mogą być wyposażone w system wagowy. Pytanie inne, bardzo modny teraz temat ISOBUS. Możemy to zrobić? Każdej jednej maszynie. Sama zasada działania jest kwestia tylko doposażenia przekładni w czujnik prędkości posuwu, zamontowanie na jednym z kół prędkości jazdy i wszystko. Ale jest jeszcze jeden temat, który też dosyć wielu użytkowników, ale też potencjalnych klientów interesuje. Jest taka kwestia, że mamy już ISOBUSa, ale pojawiło się w Bergmanie przystawka V-Sprit. Tu jest to możliwe? Tak, do każdej jednej maszyny możemy wymienić. Niesie za sobą tutaj wymianę całego kosza talerzowego, czyli w tym miejscu jest to odkręcane. Wyjeżdżamy całą tą szufladą, no i dodatkowo jeszcze klapa tylna jest inna konstrukcyjnie. Do tego miejsca właściwie te wałki również zostają te same.
Aha, czyli to nie jest jakoś takie skomplikowane. Jeżeli ktoś ma nie najstarszy model, możemy sobie to przerobić. Jeszcze jedna taka kwestia mnie nurtuje, jeżeli chodzi o rozrzutniki obornika. Według Ciebie to jest przyszłość w kontekście tego, że nawozy mineralne i tudzież inne, ta chemia w gospodarstwach rolnych no zaczyna być trochę kłopotliwa, no i ceny nawozów też swoje zrobiły, że jest jednak w tym przyszłość? Jest potężna przyszłość. Zwróć uwagę na równomierność rozrzutu. Ale to jest Bergmanem. To jest Bergmanem. Ten materiał jest i on jest ziemi niezbędny, potrzebny. Dokładnie tak. Druga sprawa jest to produkt, no nie uboczny, bo źle to brzmi, to nie jest produkt uboczny. Znaczy, jeżeli ktoś ma hodowlę, to ma obornik. Nie, To ma obornik to i ma trzeba- obornik. i trzeba to Ewentualnie wykorzystać. ewentualnie ma, powiedzmy, wozy asynizacyjne. Jak widzicie, dosyć ciekawy temat. Akurat teraz. I warto było zaprezentować, dzięki Andrzejowi mamy dodatkowo wiedzę, że naprawdę maszyna zdaje egzamin. Trzymajcie się, do następnego filmu. Cześć Andrzej. Dzięki.